Dziś zabieram Was do miejsca, które, mam wrażenie, wciąż jest niedoceniane, do Muzeum Narodowego w Gdańsku, a konkretnie na wystawę 8,5 tygodnia Awangarda, którą można oglądać tylko do 16 stycznia. To ostatnia odsłona cyklu prezentującego rysunki i grafiki z jednej z najcenniejszych, a jednocześnie najmniej znanych kolekcji muzeum. Nie jest ona zwykle pokazywana ze względu na delikatność papieru, dlatego każda odsłona trwa tylko 8,5 tygodnia. Na wystawie spotykają się nazwiska, które zwykle oglądamy w wielkich muzeach Europy albo tylko w podręcznikach historii sztuki. Paul Klee, Lionel Feininger, Pablo Picasso, Emil Noldy, Max Beckmann, Wasilij Kandiński, Käthe Kollwitz. I to wszystko jest tu w Gdańsku. To artyści, którzy na przełomie XIX i XX wieku zmienili sposób myślenia o sztuce. Awangarda była buntem przeciw akademickim zasadom, przeciw realizmowi, przeciw temu, co wypada. Artyści szukali nowych form wyrazu i eksperymentowali z kolorem, światłem, emocją, ruchem. Temat dzieła przestał być najważniejszy. Liczył się proces, energia, odwaga. Dlatego wystawa awangardy to spotkanie z momentem, w którym sztuka przestała być grzeczna i zaczęła być prawdziwa. To opowieści o trudnym życiu, ciężkiej pracy, o przegranej biedzie i wojnie. Na wystawie można zobaczyć jeden z rysunków Picassa, Skromny posiłek. To praca, która pokazuje zupełnie inną stronę artysty niż ta, którą znamy z kolorowych, kubistycznych kompozycji. Tematyka skromnego jedzenia i niewidomego mężczyzny pojawiała się w różnych okresach życia Picassa, zwłaszcza w jego wczesnych, melancholijnych fazach, takich jak okres błękitny, gdzie bieda i smutek były częstymi tematami. Niewidomy mężczyzna w twórczości Picassa symbolizuje izolację, cierpienie, ubóstwo oraz bezradność. Odzwierciedla też własne doświadczenia artysty z czasów biedy w Barcelonie. To właśnie w takich pracach widać niezwykłą umiejętność opowiadania historii minimalizmem. To Picasso intymny, skupiony, bliski człowiekowi. Poruszył mnie amerykańsko-niemiecki artysta Lionel Feininger. Może dlatego, że jego prace pachną Bałtykiem. On naprawdę kochał to morze. Malował je jak muzykę, rytmiczne, pełne światła. Feininger spędzał lata w nadbałtyckich miejscowościach, w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Łebie, Darłowie. Fascynowały go latarnie morskie, porty, mgła, wiatr. Jego słynne morskie prace powstawały właśnie tutaj, nad Bałtykiem. Uwielbiał geometrię żagli i światło odbijające się od wody. Mówił, że Bałtyk jest najbardziej muzycznym morzem, bo jego rytm przypomina mu kompozycję. Na wystawie w Gdańsku można zobaczyć jego grafiki, w których ta miłość do morza jest bardzo wyczuwalna. Kilka ciekawostek o awangardzie. Była pierwszym ruchem, który świadomie odrzucił piękno jako obowiązek. Artyści zaczęli malować to, co czują, a nie to, co widzą. Wiele prac powstawało w małych, prywatnych pracowniach, a nie w akademiach. To był czas eksperymentu z kolorem, deformacją, abstrakcją, ruchem. W Gdańsku przed wojną działało wielu kolekcjonerów, którzy mieli świetną intuicję. Dzięki nim te prace w ogóle przetrwały. Po obejrzeniu wystawy czasowej warto przejść do stałej ekspozycji. To jest Gdańsk w pigułce. Jego historia, wielokulturowość, bogactwo i niezależność. Gdańska sztuka zawsze była trochę osobna. Trochę hanseatycka, trochę niderlandzka, trochę pruska, trochę polska. Widać to w obrazach, rzeźbach, detalach, którymi ozdabiano domy, kamienice, kościoły. Widać, jak wiele uwagi przykładano do piękna codzienności, do wnętrz, przedmiotów, do ornamentu. Byłam w muzeum w piątek, w dniu wolnego wstępu. Spodziewałam się tłumów, a było pusto. I to mnie poruszyło, bo w tych salach wiszą prace,
który w innych miastach ogląda się w kolejkach. To miejsce jest absolutnie wyjątkowe, dlatego nagrywam ten odcinek, żeby zachęcić Was do pójścia tam teraz, zanim wystawa awangardy zniknie.